Gliwice to jest też oczywiście moje liceum, w którym znowu nie mam wspaniałych nauczycieli. Mam poprawnych nauczycieli, czegoś się uczę, ale też post factum wielkim dla mnie zawodem był nasz nauczyciel polskiego, który powinien był czymś mi zaimponować i czegoś otworzyć mi oczy na coś, ale tak nie było. Chociaż on miał swoje pasje. Wydaje mi się, że jego pasją była Maria Dąbrowska, Noce i dnie. I wtedy na złość jemu nie przeczytałem. Dopiero właściwie parę lat temu przeczytałem Noce i dnie. Nie bez ciekawości, muszę powiedzieć. Ale wtedy nie. Wtedy zresztą to był, co było ciekawe, bo po październiku, i to trwało dobrych parę lat, jest taki ogromny przypływ literatury zachodniej. Nagle Kafka się pokazuje i T.S. Eliot, i Faulkner, i Hemingway, Thomas Mann, Rilke. I taki uczeń liceum jak ja, taki, który już zaczyna się domyślać, że są jakieś wspaniałe rzeczy w książkach. Oczywiście rzuca się bardziej na... Dąbrowska wydaje się takim kimś poczciwym, jakaś poczciwa polska autorka, a geniusz to jest Kafka. No, miałem taki okres kafkowski, już chyba bardzo wielu moich rówieśników przeżywało Kafkę jako rewelację absolutną. Takiego ostrego pisania, alegorycznego, ale właśnie niezwykle oryginalnego. Ale nie tylko Kafka, to była cała plejada zachodnia. Zresztą wtedy była taka anegdota, że w Niemczech Wschodnich, w NRD, młodzi ludzie, niektórzy uczą się polskiego, żeby czytać Kafkę w tłumaczeniach polskich, dlatego że ich był zakazany w NRD. Musieli się nauczyć polskiego. A już nie anegdota, ale zupełnie to jest pewne, że młodzi Rosjanie uczyli się polskiego, żeby czytać literaturę zachodnią w polskich przekładach, bo tylko w Polsce, spośród krajów, spośród demoludów pozwolono na to. Także liceum dla mnie to jest okres edukacji właściwie na własną rękę, przez to, że czytam wszystkie te, może nie wszystkie, ale czytam te nowości zachodnie. Należę do bibliotek i wyczytałem całą bibliotekę, także wielkich klasyków, Dostojewskiego, Tołstoja. Czytam Gombrowicza, czyli Ferdydurkę wyszło w PRL-u po 56. Też czytam klasyków dawniejszych, ale to częściowo przez szkołę jednak, znaczy Kochanowskiego, który już nie doktora Kochanowskiego, tylko poetę i naszych romantyków i tak dalej. Ale głównie to jest ta lektura własna, zazdrośnie strzeżona. Nie chciałem, żeby... Wtedy uważam, że lektura jest czymś intymnym i nie trzeba, żeby inni wiedzieli. Nie żebym się bał czegokolwiek, bo to było dozwolone. Były książki wydane jak najbardziej oficjalnie. Ale jakby dla siebie chciałem zachować. Może także dlatego, że przewidywałem konflikt z rodzicami, do którego doszło, bo kiedy zbliżała się matura no i trzeba było zdecydować, co robić po maturze. Moi rodzice byli święcie przekonani, że pójdę na Politechnik. Mój ojciec jest profesorem Politechnik, to ja oczywiście pójdę jego śladami. Ja powiedziałem, że nie. I to był bardzo poważny konflikt z rodzicami, który trwał z pół roku, takiej walki ostrej. Posyłali na lekcje matematyki dodatkowe, żeby mi pokazać, że sobie doskonale poradzę z matematyką, a ja wiedziałem jedno na pewno, że jestem humanistą i że te
rzeczy politechniczne mnie nic nie obchodzą i postanowiłem, że się nie ugnę i się nie ugiąłem.